Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia z Kolumbii. Dzisiaj zwiedzamy Medellin, ale na początek zjemy śniadanie. Zapłaciliśmy za hotel, ile Maryka było? 80 tysięcy? 81 tysięcy. 81 tysięcy, czyli to jest 73-4 zł i mamy jeszcze w tym śniadanie. Bierzemy się za jedzenie, pakujemy się i jedziemy. Taki zestaw mamy. Arepa, to wygląda mi na jakiś ser. Mamy jajecznicę, pewnie z 2 jajek. Pół tosta i Mari ma do tego sok. Ja mam kakao i kawę sobie jeszcze nalaliśmy smacznego. Ze mnie to lekki gabcio, to są klucze z innego hotelu, tego wczorajszego, gdzie tam się wprowadziliśmy i się wyprowadziliśmy w pół godziny. No i to nie pierwszy raz, jak zapomniałem oddać klucze w Kolumbii, w Villa de Leyva. Już raz też to zrobiłem, już nawet pojechaliśmy do innej miejscowości, więc oddałem wtedy dla kierowcy autobusu, on później przekazał, także historia też fajna, ale oddaję jeszcze raz. Tym razem jesteśmy na miejscu, także pani sobie przyjdzie i odbierze. Tak, odbierze. My już się ogarnęliśmy, wyszliśmy z hotelu, idziemy dzisiaj zwiedzać, raczej jedziemy. W sumie idziemy i jedziemy, bo idziemy 30 minut na metro. Hola, buenos dias. Tak, fajny humorek dopisuje, idziemy zwiedzać dzisiaj dzielnicę, która się nazywa, znowu mi wypadło z głowy, Komuna 13, tak. Jedziemy tam, czyli 30 minut z buta, później będzie metro, no i też dzisiaj będziemy jeździć kolejkami takimi, także szykuje się fajny dzień. To jest fajne rozwiązanie w Kolumbii, patrzcie, o, teraz macie tutaj na żywo. Autobusy tutaj podjeżdżają, to jest przystanek na całej długości i one właśnie, jak jest miejsce, to są robione na środku. 2 pasy są tutaj zrobione dla samochodów, jest jeden autobusowy i z drugiej strony jest to samo, czyli 3 pasy. Jak chcecie jechać autobusem, to wchodzicie sobie na środek jezdni, tam kupujecie bilet albo macie jakieś karty i autobusy śmigają tutaj po mieście tymi buspasami. Tu widać jakaś pancerna fura, pewnie kasę wożą. No właśnie. No. A my dzisiaj ją potrzebujemy. Właśnie musimy znaleźć bankomat. Dokładnie musimy tak. wybrać pieniądze i musimy też pomyśleć, bo potrzebujemy też inną walutę niedługo i czy my ją wymienimy z tych pieniędzy z kopów, bo nie mamy. Widzieliśmy się w centrum handlowym, tu można by było tutaj zobaczyć. Ale nie mamy dolarów chyba żadnych ze sobą. Ale można wymienić moim zdaniem w ten sposób. No wiadomo, na kursie będzie się pewnie No traciło. straci się, ale... bo wybierzemy pesosy, a będziemy musieli pesosy wymienić później jeszcze na inną walutę. Także Chyba, że już tam, no trochę musimy mieć. sporo bezdomnych też w Medellin można spotkać. Wcześniej też już widywaliśmy. Tutaj też widać, że chłopaki mieszkają na ulicy. Co oni tutaj robią? Czymś się bawią. A, patrzcie, co oni tutaj robią. Coś tutaj, co to jest? Fajeczka jakaś, tak? Pewnie sobie coś tutaj, o, zaraz. I tutaj bardzo dobrze widać kontrast tego miasta. Tam przed chwilą, dosłownie minutę dalej palili crack, a tutaj patrzcie. Dzieciaki, mały skatepark, dzieciaki sobie jeżdżą z rodzicami, jacyś trenerzy też tutaj widać, więc ten kontrast jest widoczny i to dosłownie na jednej ulicy i to dosłownie minuta od tego właśnie skateparku. Ale rewelacyjny taki mini skatepark, no te dzieci no, na tych rowerkach, tych do chodzenia, nie wiem jak one się nazywają, ale no jeszcze bez pedałów i tam pan go trzyma, żeby jechał, kaski założone, on już po tych górkach śmiga, no rewelacja, u nas czegoś takiego nie widziałam. No idziemy, o matko, jakie to słodkie. A tak się zabawia ludzi na czerwonym świetle. Muzyczka gra, chłopina tutaj sobie, zobaczcie, jakiś sprzęcik, nawet nie wiem jak to się nazywa, jaki to jest instrument. No i zarabia tak pieniądze. My jesteśmy po śniadaniu, ale widzę, że zaczynają się jakieś miejsca z jedzeniem, bo zaraz dochodzimy do takiej głównej drogi i też będzie metro. Co pani tutaj ma? A, jakieś takie wypieki, no empanady, jakieś bułki smażone. Pozdrawiają tutaj miejscowi. Są znaczki na metro, pokazuje nam, że gdzieś w lewo mamy iść, no i musimy złapać linię A. Ale gdzie te metro będzie? Jest napisane A. Jest A napisane tam dalej tam A. dalej. No dobra, jeszcze kawałek. Tutaj są na autobusy. Też niezła stacja. Jesteśmy lekko zdziwieni, ale tak pozytywnie, jak tutaj fajnie wszystko jest rozwiązane i szerokie jest, nie? Tak. I kładki, i tutaj mosty, jeden na drugim. Zielono, zobaczcie, Tak. tak samo te drzewa tutaj, na takiej ruchliwej ulicy. Wszystko tutaj płynie, jedzie, patrzcie, pasy w jedną, w drugą. Tam autobusy na środku, metro. Tam widzę dalej znowu po 2-3 pasy jezdnie. No konkretnie te Medellin rozbudowane. Z tej strony znowu jakaś rzeka, kanał. Tak wygląda stacja metra, tam było coś napisane o kartach, więc musimy chyba się podpytać, bo tutaj raczej doładować można te karty, my musimy raczej kartę jakąś kupić. Tutaj jest okienko, zaraz podpytamy. Pani doładowaliśmy karty, pani nas teraz puści, patrzcie, o, idziemy. O, no, nie ma? O, jest, poszło, dobra, jestem. Gracias, jest pociąg, kurczę, chyba, no dobra, wsiadamy, chyba ta stacja. Wciskamy się? No dobra, szybko damy radę jeszcze, dobra, jest. A pani nas puściła z tego względu, że nie chcieliśmy płacić za kartę, bo trzeba było zapłacić za kartę 11,50, tak, czyli to jakieś ponad 10 zł, a my potrzebujemy tak naprawdę tylko na dzisiaj, na 2 przejazdy
a więc niepotrzebnie płacić, więc jeszcze tego też sobie kogoś załatwimy, jak będziemy wracać. Wiem, że w Rio tak, kupowaliśmy też takie karty, ale je można było zwrócić. Finalnie my byliśmy późno, potrzebowaliśmy ich do późna, więc nie zwróciliśmy, ale wiem, że taka była opcja, a tutaj no niestety nie. Wysiadamy na stacji San Antonio, aha, tam dalej nie można. My musimy się przesiąść, że jechaliśmy tak, a teraz musimy jechać tak. Po drugiej stronie stacji, jak widzicie, jest też jakieś niewielkie centrum handlowe, jakieś sklepy porobione. Są też schody, gdzie można wjechać, ale Mari mówi, palimy kalorie. Dzisiaj Dokładnie tak. zjedliśmy arepy na śniadanie, więc trzeba trochę tych I węglowodanów jeszcze spalić. myślę, że trochę różnorodności dzisiaj wleci. Tak, i trochę się dzisiaj nachodzimy. Jechaliśmy linią A, teraz przesiadamy się w linię B i jedziemy na stację San Javier. To będzie ostatnia stacja na tej linii. Podjeżdża pociąg, ale patrzcie, tu się czeka w takich pomieszczeniach, można powiedzieć, takich klatkach i pewnie się nie zmieścimy, chyba że dalej pójdziemy. Bo widzę, że pociąg w środku też jakiś pełny. Sporo ludzi wysiadło z tamtej strony, też fajnie, że wysiadają z tamtej strony, więc pociąg prawie że pusty. Więc my się na luzie zmieścimy. Wyglądało tak, że dużo ludzi, aczkolwiek było dużo ludzi. Było, ale wysiedli z drugiej strony. Tak. Właśnie. Teraz mamy do przejechania 7 przystanków, wcześniej było tylko 3. Zastanawialiśmy się, ile taki przejazd kosztowałby w Warszawie, bo dawno już nas nie było. No i się okazuje, że 4,40 kosztuje bilet 75-minutowy, a my za ten tutaj, za te dwa połączenia zapłaciliśmy 3,60 złotego. Czyli ten w Warszawie 70-minutowy też wystarczy przejechać, powiedzmy, całą linią metra. Tak, w Warszawie jeszcze jakiś autobus się przesiąść, także też fajnie jest to zrobione. No to tak porównując tutaj Medellin a ceny w Warszawie, no to nadal uważam, że cena biletu w Warszawie no jest przystępna. I na pewno wychodzi taniej do zarobków. Dosłownie kilka minut i jesteśmy już na ostatniej stacji Marcin, San gdzie się Javier. tam zagubiłeś? Zgubiłaś się, Mari, wszyscy wysiadają. Wysiadamy z tego pociągu, wchodzimy na górę i od razu jest kolejka linowa. Kurczę, jak ja zaczynam mówić, to ludzie tutaj aż się odwracają, więc chyba masz rację, że ja głośno gadam. No, głośno, głośno. Taki podniecony jestem tym wszystkim. Ludzie myślą i tak od razu chowają te plecaki. Już wiemy, o co chodzi. W ramach biletu metro tutaj jest jeszcze ta kolejka. Bo to jest fajnie zrobione dla lokalnej społeczności. Metro jeździ tutaj bardziej po płaskim, wiadomo, ale później, żeby w te górki wjeżdżać, no to potrzebna taka kolejka linowa kolejka, powiedzmy. O, wsiadamy. O, kolega tutaj jeszcze pozdrawiają. Ciao, widzicie. Tak, wsiadamy tutaj. O, no właśnie. I ona jest w ramach biletu tego, który kupiliśmy. Przesiedliśmy się do pustego wagoniku, uśmiali się, bo ja patrzę, pusty, nikt nie wsiada, bo taka lekka kolejka się zrobiła, bo akurat metro przyjechało, wszyscy wsiedli, upchali się tam, a my jedziemy teraz sami, będą fajne widoki. No dobra. Nie wiem, z której strony patrzeć, ale już widzę. Myślę, że z obu i z każdej strony będzie ładny widok. Jedziemy tą kolejką, widoki piękne, tylko znowu te szyby jakieś uwalone trochę. Tutaj lepiej widać z boku trochę, ale no teraz będziemy jechać przez takie biedniejsze tereny. Tranquilo, a veces rugiendo va, cuando el enojo aumenta. Widać, jak miejscowi tutaj żyją, pranie porobione, dachy też, zobaczcie, jakieś płyty poukładane, niektóre to pozawalane domy. Część z tych domów to pewnie tak sobie stawiają bez żadnych pozwoleń, tak bym obstawiał przynajmniej. Patrzcie, o tutaj pranie się suszy. Jak się dobrze przyjrzycie, to możecie zobaczyć na patelni, kto co dzisiaj smaży na obiad. Tam już widziałem wołowinę. Nikt się nie dosiada, bo jesteśmy na jakiejś stacji, bardzo mało ludzi teraz z tego korzysta, zaraz się drzwi zamkną i lecimy wyżej. Zamykają się, chociaż ta kolejka, ostatnio jeździliśmy tam w Santander, moim zdaniem była tam ta szybsza. Ta tak bardziej spokojnie jedzie, nie szarpie tak. Za to przypominają mi i widoki, i kolejka, jak byliśmy w La Paz, w Boliwii. Tak, podobna cegła, podobne budynki. Jesteśmy coraz wyżej, a będziemy jeszcze wyżej. Wjeżdżaliśmy w górę, teraz zjeżdżamy ostro w dół i później znowu będzie w górę. Mieliśmy kolejną stację, nikt się nie dosiadł i jedziemy dalej. Tutaj też widzę od razu jakiś mural przed nami i patrzcie, my cały czas lecimy nad tymi budynkami. Tutaj ludziom można naprawdę zaglądać. Ludzie mają pozasłaniane te okna, tutaj czerwone, jakieś niebieskie.
no bo tak to by było wszystko widać. Wsiadamy do innego wagoniku, bo musieliśmy sprawdzić trochę mapę i jedziemy w dół powoli tą samą trasą. Wracamy już i teraz będzie ta sama trasa, tak jak wam powiedziałem, tylko będą widoki w drugą stronę, więc tak jakby zupełnie inna trasa. Tutaj nawet jakieś boisko wciśnięte. No, w kosza można pograć w gałę. Tutaj ta sama sytuacja. Ludzie mają okna. O, tam widać pani prasuje coś. Ale numer. No to tutaj życie płynie tak trochę inaczej niż w mieście, tam gdzie my mieszkamy. Jesteśmy już z powrotem na dole, dojechaliśmy 15 minut, nie 16 nam to zajęło, teraz w jedną stronę, tak, czyli w dwie strony musicie liczyć jakieś 32 minuty. Podpytaliśmy tutaj już naszego kolegi tutaj, gdzie mamy jechać, bo zjechaliśmy już tutaj na sam dół, pokręciliśmy się trochę, a on nam powiedział, że musimy wyjść na zewnątrz, wziąć jakiegoś busa małego i pojechać właśnie tam, prosto. Tutaj jest ostatnia stacja, San Antonio, więc tutaj się nie zgubicie, możecie się trochę zakręcić jak my, ale zgubić się nie zgubicie. Zresztą widzicie, tutaj pociąg dojeżdża i dalej już nie jedzie, więc idziecie do końca na stacji, jak wysiądziecie, albo jak tą kolejką pojedziecie, to wychodzicie znowu z powrotem na stację, no i tutaj już w prawą stronę będą autobusy jakieś. Wychodzimy już z tej stacji, a tu jakiś handel kwitnie, patrzcie, chłopaki coś sprzedają sobie, jakieś słuchawki, rzeczy różne, nie wiadomo skąd oni je mają, można tylko podejrzewać, a tutaj co? Wiem o co chodzi. Panie chcą być przewodnikami, tak to wygląda. Podpytaliśmy jedną z tych pań, które tam stały, a było ich sporo. No przeważnie kobiety też były, to też dziwne, ale nie targowaliśmy się, bo chcemy tam sobie pojechać raczej sami. 50 za osobę pani chciała, czyli jakieś 45 zł. Nawet w sumie nie wiem za ile czasu. Myślę, że około 2 godzin pewnie. Tak powiedziała, pokazała gdzieś te zdjęcia, ale nie przekonała nas za bardzo. No nie do końca. I też no fajnie wspierać, znaczy nie wiem, czy to jest lokalna społeczność, więc też dobrze by było się tutaj dowiedzieć na ten temat, bo naprawdę sporo tych ludzi tutaj stoi. A tak samo możecie tutaj skorzystać z tego z Free City Tour i to bazuje na napiwkach, no wiadomo, tak samo coś trzeba dać, ale no, macie różne opcje i tych turów tak samo jest mnóstwo, czy graffiti, czy po mieście, czy jakiś tam, wiecie, historii więcej dokładnie, także jest tak samo taka możliwość. A my planujemy tam pojechać sami, wziąć autobus, ale też jeszcze się czaimy na ten darmowy tour, co jest Free City Tour. Więc jeszcze pomyślimy. I co wam chcę pokazać, tutaj jest ta stacja metra, a tutaj dookoła oczywiście dużo ludzi wysiada, no to można od razu coś zjeść. Tutaj jest ten autobus, Marcin. Czyli w tą stronę jedziemy, tak? No dobra, to idziemy podpytać. Jak już tutaj będziecie, no to szukajcie tych busów zielonych. 2251. On jeździ na Komuna 13. Bilet kosztuje 2000, czyli złoty 80 i można płacić też kartą albo gotówką. Wsiadamy już do autobusu, oczywiście 225 i autobus, nie jeden. Tak, 2 bilety, kartą można. My już w autobusie mamy miejsce przy oknie, będziemy oglądać. Nie wiemy, z której strony będzie lepszy widok, z lewej czy z prawej, ale siedzimy z lewej strony. Tych busów tutaj jest sporo, więc sobie tam poszukacie tego przystanku, a tam cały czas widać tą kolejkę w tle.
Dojechaliśmy na dzielnicę Komuna 13. Czytałem, że to była najniebezpieczniejsza dzielnica świata, ale można też, dobra, przymknąć trochę oko i powiedzieć, że była najniebezpieczniejszą dzielnicą, powiedzmy, w Kolumbii. Ale jak widzicie od razu teraz za nami, mega turystyczna. Przeszła ogromną transformację, ale może o tym troszeczkę później. Żeby dobrze zacząć zwiedzanie tej dzielnicy, no to wiadomo, musimy coś zjeść. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. O, można i kurczaka nawet zjeść. Ładnie te kurczaki wyglądają, ja tu bym wolał jakiegoś steka. Jest już nasza zupa, wygląda ładnie, a Mari nawet mówi, że dobrze smakuje, bo Mari już pół michy zjadła, a jeszcze nie ruszyłem. Rewelka. I sporo ziemniak? No Tak. właśnie, sporo ziemniaków. A my ziemniaki kochamy. U mnie miał być bistek, a wygląda mi to bardziej na asado, czyli taki smażony kawałek mięsa, łaty, wołowiny. Marika ma już też swojego kurczaka, dostała wcześniej, zjadła już połowę smacznego. Jeszcze raz. Dobra, biorę się za jedzenie. A, jeszcze mam surówkę. Trochę jak wygląda jak z kapusty, taka do ryby w Polsce. Na jedzeni zapłaciliśmy za to 30 000 za 2 obiady, czyli 27 zł. Kiedyś to gangi rządziły tą dzielnicą, a teraz zobaczcie, sami turyści. Jest bezpiecznie, można tutaj przyjechać. Knajpy po jednej, po drugiej, jakieś pamiątki, koszulki, magnesy. Trochę jak w Tajlandii, tak samo. Robią rumy, robią drinki, robią wszystko, co sobie chcecie. Chodzimy już jakiś czas pod górę. I Coraz bardziej stromo. Coraz bardziej stromo też, ale cały czas jakieś knajpy, sklepiki, normalnie to lepsze niż krupówki. Więcej tego jest, tylko krupówki takie Kolumbii, wszystko kolumbijskie. O, tutaj nawet proszę bardzo, banana można smażonego zjeść, pani robi. O, to od razu jest taka tarka przyczepiona i od razu starty leci na gorący olej. Doszliśmy do takiego pierwszego, można powiedzieć też ronda, bo tutaj można sobie gdzieś tam zawrócić, jest też jakiś parking. Są też murale, widzicie tutaj te budynki, one jak fawele wyglądają, no bo zresztą to były fawele, nie wiem czy nadal można to nazywać fawelami, pewnie tak. No i musimy znaleźć schody, Marika jeszcze coś tam... Coś krzyczałeś do mnie? Nie, do ciebie opowiadam. Głośno tu jest, muzyka, ludzie. Weszliśmy do jakiejś galerii sztuki, bo tutaj słyszeliśmy, że jest tego sporo. Słynie ta dzielnica teraz właśnie z tego, bo to taka przemiana właśnie. Idziemy na górę zobaczyć, czy tam coś jeszcze jest. Ale ładne, kolorowe Ładnie obrazy. ściany wymalowane. Aha. No i pewnie jakiś artysta tutaj ma, albo grupa artystów i malują swoje obrazy. No i popularne jest właśnie kupowanie tutaj sobie obrazów. Tutaj jaki ładny obraz. Tutaj zobaczcie, jak ktoś ładnie namalował. Tu już jest inną metodą. No i jest tych obrazów tutaj trochę. Jakbyście chcieli, to możecie sobie coś tutaj z Medellin przywieźć, właśnie jakąś sztukę. Weszliśmy na dach tej galerii, ale widok. Patrzcie najpierw z tej strony. Tak wyglądają te budynki. Wszystko z tej samej cegły, widzicie? A patrzcie tam dalej, Medellin widać. No przepiękny widok. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Boy, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Let's spend the weekend here in this bed we can sleep in and let the feelings overflow. Useless trying to fight this. Let's just give in and let the feelings overflow. Jedziemy teraz najsłynniejszymi schodami ruchomymi w 13 dzielnicy. Najsłynniejszymi, ale one chyba są tutaj jedne, w sensie to jest kilka poziomów. My jedziemy teraz na samą górę. Pierwszy poziom, bardzo szybko, kilka metrów dosłownie. No i tutaj, patrzcie, tutaj wszędzie są galerie, sztuki, pamiątki można kupywać na każdym powiedzmy tym poziomie, kręcić się tutaj. Jedziemy teraz na drugi poziom, te są już trochę wyższe, ale patrzcie też tutaj. Na całej długości są knajpy teraz porobione. Ktoś, kto miał tutaj dom kiedyś, a tych knajpeczek nie było, no to teraz ma tutaj niezłe biznesy. Tutaj też są takie dwie słynne figury, a może też jest ich więcej. Jest Gory i jest też Jezus.
Jak ktoś chce sobie zdjęcia z gorylem zrobić czy Jezusem, no to goryl kosztował 10 000, czyli 9 zł, a my teraz idziemy zobaczyć na tego Jezusa. I tutaj jest ten Jezus u góry, ale kolejka jest ogromna, więc trzeba czekać z pół godziny na zdjęcie i też kosztuje 10 zł. Informacją, tutaj kolega wam zakłada taką bransoletkę, jak już sobie to kupicie, też to kosztuje 10 000, czyli 9 zł. Gracias. Marii mówisz, że zamiast zdjęć właśnie z tymi figurkami, to woli pójść na kawę. O tak, dyszkę to ja za kawę dam, ale może nawet z jakimś połową ciastka. Nie no, to moją dyszkę musiałabyś wydać jeszcze na ciasto. To wydamy dyszkę i ciasto. Kawę i ciasto. I ciasto. Dokładnie tak. Wjeżdżamy, a na wprost nas też jakiś mural. Widzę od razu koliberka jakiegoś, kobietę po lewej stronie. Patrzcie. Tutaj tak samo kobieta. W tym miejscu można kupić perfumy. Wymieszają wam, powiecie jakie lubicie, oryginalne i oni wam tutaj prawdopodobnie stworzą. A tutaj kolega pisze poematy. Dajecie ile chcecie, dajecie słowa, które was interesują, imiona, rzeczy. Co mu tam powiecie, to on coś dla was wymyśli. Marika, co tam? Tak głośno, że jak ty stoisz tak kawałek do mnie, to nic nie słyszę, co mówisz. Kolejne schody w górę. W sumie nawet nie wiem ile jest tych odcinków, a zaraz będziemy widzieć. O właśnie, patrzcie, to jest ten Jezus. Zdjęcie z Jezusem można sobie zrobić. Tutaj zdjęcie z jakąś kobietą. Niżej tam widzicie na środku zdjęcie z tym gorylem. Nie wiem, czy ktoś z was zliczył, który to odcinek, ale właśnie wchodzimy na następny. Ten też dość krótki. Jestem zdziwiony, jak tutaj to jest bardzo dobrze rozwiązane. Niby w takich miejscach, a oni tak to ładnie przystosowali sobie do tego, żeby tutaj były jakieś knajpeczki, restauracje, tutaj kolejne schody, jedziemy jeszcze wyżej. Ta dzielnica słynie z tańców breakdance, no i teraz będziemy mieli jakieś show. Taki widok mamy z góry, tam jest ten Jezus, wcześniej już go wam pokazywałem. No i tutaj cały czas jest ten deptak, więc my się przejdziemy nim. Tutaj też widzę jakieś jedzenie panie robią. No jak zwykle wszędzie są pamiątki, możecie sobie kupić co tutaj chcecie takiego, co wam będzie przypominać tą dzielnicę. Pokażę wam jaka ta dzielnica jest wielka. My gdzieś przyjechaliśmy tam z dołu, jesteśmy już no mega wysoko, można tak powiedzieć. Tu jest cały czas ten deptak, Marika jakieś tutaj pamiątki ogląda i patrzcie, tak? Patrz, tutaj są butelce porobione, takie stateczki. Zastanawiałam się, mówię, a jakie fajne, że w środku, no ale to jakoś trzeba zrobić i teraz pan to wszystko Ręcznie robi, aha. Tak, tak. A chciałem wam powiedzieć, że ten deptak idzie aż tam, więc my musimy tutaj zrobić takie spore kółeczko tutaj i aż tam dojdziemy. Matko Marii tutaj już zobaczyła jakieś jedzenie czy drinka? Ja cały czas o tej kawie myślę, A to o nie wiem o kawie. jedzeniu. No. Patrzcie tutaj, gracias seniorita, patrzcie jak tu pani grilluje. Świeże mięcho, tutaj już pięknie to wygląda. Nawet kaszanka jest. Kaszana też, tak. Wygląda jak nasza, tylko z ryżem. Tutaj znowu chłopaki robią arypy, a te arypy wyglądają jak takie nieduże hamburgery albo kebaby. Fasola tutaj z czymś jeszcze się robi, kurczak, wołowina, jest też kiełbasa. Wszystko pięknie, smacznie wygląda, ja to najedzony. A tutaj co? Skóra świni? Znaleźliśmy miejscówkę, latamy dronem, a zobaczcie, tam przed nami, o teraz chyba przestała skakać. Poczekajcie, aż wam przybliżę. Tutaj dziewczyna, no właśnie skończyła te swoje skoki, czy jak to się nazywa, ale tak wysoko, no ja bym tutaj się chyba bała nad tymi wszystkimi budynkami, tym bardziej jest to tak wysoko.
No Marii, musisz teraz podwójnie uważać, bo ty lubisz sobie właśnie coś zrobić. Nie kracz, nie kracz. Jest, obeszło się bez skręconej kostki. Idziemy na górę, jeszcze kawałek się przejść. Tutaj się buduje kolejny jakiś dom, może hotel, restauracja. Tylko zastanawia mnie, kto tutaj ogarnia ten prąd. Czy ten prąd ludzie mają tutaj za darmo, jakoś się podłączają sami? Tak było chyba w Rio, że Rio na fawelach. prąd chyba i wodę mieli za darmo? Coś takiego. Jakaś taka informacja była, już nie pamiętam. No bo tutaj też to wygląda tak, że tu do domu podłączone, tam podłączone. My dalej idziemy cały czas tym deptakiem i tutaj pani ma taką małą, niewielką kuchnię i podaje jakieś obiady. Tam już się nic pod spodem nie pali, ale pani zapraszała, więc pewnie coś by tam zagrzebała, to by znalazła. Ja byłem w błędzie i wiem, że też ludzie są w błędzie i ludzie myślą, że Komuna 13, czyli ta cała dzielnica, miała coś wspólnego z Pablo Escobarem, a okazuje się, że oni tutaj nie mieli. Te wszystkie rzeczy, które się tutaj działy i te wszystkie gangonarki, które tutaj funkcjonowały, no to były właśnie po latach, jak Pablo już nie żył, czyli Pablo zmarł, a czyli zabito Pabla w 1993 roku. Wspomniałem wam, że ta dzielnica była niebezpieczna, a to wszystko przez to, że tutaj handlowali narkotykami i tutaj była też dystrybucja. I z tego, co wyczytałem, no to akurat ta część Medellin i ta dzielnica to była taka wylotówka na Pacyfik, czyli jak trzeba było przewozić narkotyki i wywozić z Kolumbii, no to właśnie stąd się to zaczynało i pchali właśnie na Ocean Spokojny. I ten stan utrzymywał się do roku 2002, kiedy to nowo zaprzysiężony prezydent wydał wojnę kartelom narkotykowym i grupom tutaj przestępczym i postanowił wysłać tutaj śmigłowce, ponad 1000 żołnierzy i policjantów, którzy weszli na tą dzielnicę i przeszukiwali dom po domu. Snajperzy byli poustawiani na dachach. Według oficjalnych doniesień rządowych zginęło około 10 osób. Inni mówią, że nawet 70, wielu było rannych, ponad 300 było rannych, no bo wiadomo, walki trwały z gangami, niewinni ludzie też się przewijali. No i podobno walki trwały 2 dni, rządowi udało się wygonić gangusów, później przyszli też jacyś inni. Myślę, że nadal tutaj coś jest, ale ta dzielnica się zmieniła w taką dzielnicę, że ja jestem w szoku, że z czegoś takiego mogło powstać coś takiego, co wam dzisiaj pokazywaliśmy. Porozmawialiśmy sobie teraz chwilę z lokalnymi, podpytaliśmy o tą operację Orion, to wyobraźcie sobie, ja przeczytałem, że tu około 10 osób zginęło, a pani nam powiedziała, że 1600 osób zginęło i nie trwało to 2 dni, a 4 dni tutaj byli żołnierze i policjanci. Pani nam jeszcze powiedziała, że ta operacja była w 2002 roku, a turyści zaczęli tutaj przyjeżdżać dopiero 10 lat później, czyli w 2012. Marii mi tu trochę zgasła, potrzebuje kofeiny, więc zamawiamy sobie cappuccino z podwójnym espresso, zadyszkę, 10 000, czyli 9 zł. Odpoczęliśmy z 15 minut i teraz już powoli kierujemy się na sam dół tych schodów, gdzie startowaliśmy. Później pójdziemy na stację i zmieniamy stronę miasta, dzielnicę, wpadłbym w dziurę. Zmieniamy dzielnicę, jedziemy na drugą stronę miasta, a ta dzielnica jest oddalona od tego miejsca jakieś 11 km. No to zaczynamy zjazd w dół. Pierwsze, Będziemy liczyć. drugie, trzecie, czwarte, piąte, ale nie funkcjonujące. Szóste! My już jesteśmy na dole i jak widzieliście jest 6 poziomów schodów. Ale mam jakieś wrażenie, że teraz więcej ludzi tam wjeżdża niż zjeżdża. A nie dziwię się, bo tam impreza na imprezie u góry. Podpytaliśmy też lokalną i powiedziała, że wieczorami są puby, są punkty widokowe oświetlone i w ogóle impreza na imprezie do 2 w nocy. Także żeby się nie bać, żeby tu przyjść i się pobawić. Jaki sposób na biznes ludzie mają? Patrzcie. Gangstera tutaj z Medellin odgrywa kolega. Mari jeszcze sobie pamiątkę z Medellin kupiła, taki kapelusik. Pierwszą stronę przyjechaliśmy tutaj autobusem, a teraz idziemy na stację metro z buta. Mari, pięknie ci w tej czapce. A dziękuję Ci bardzo. Też jestem zadowolona z tego zakupu. I kto wie, co to znaczy? A ile dałaś? Stargowałam do 20 000. 18 zł wyszło, a my idziemy, mamy 15 minut. Tutaj widać, że jakiś nowy dom powstanie. I są 2 wciśnięte budynki obok siebie. Jeden się kończy, tak, coś takiego jak w Kambodży i od razu drugi, dosłownie ile tam jest centymetrów przerwy? Z 10? Zobaczcie, jakie tutaj stare osiedlowe boisko. Teraz trochę samochody tutaj zablokowały, ale tak, wciśnięte gdzieś tutaj w jakieś blokowiska, domy. Jak jest dużo naopowiadane, że Medellin jest niebezpieczne, jakby nie będziemy polemizować z tym, czy jest, czy nie jest. Nam się nic nie wydarzyło i w ogóle tutaj jakby nikt nie zwraca na nas uwagi, że my tutaj jesteśmy, no nie czujemy w ogóle takich oczu, wiecie o co chodzi? Jak gdzieś jesteście w jakichś miejscach, że ktoś was obserwuje, albo że stoją jacyś ludzi pijani albo naćpani, zaraz zero, po prostu czujemy się mega bezpiecznie. Już w Bogocie na przykład było z tym moim zdaniem gorzej, nawet w ciągu dnia, a tutaj jakby jest taki luzik, sobie chodzicie nawet tutaj Komuna 13, no wiadomo, teraz to jest taka turystyczna dzielnica, ale też słyszałam różne opinie. Naprawdę, ludzie przesympatyczni, nie wiem, sporo ich tam było, ale jakoś tak wszyscy fair, nikt nie chciał jakby za bardzo nas
okroić na cenach też. Wszystko było jasne. Generalnie jestem naprawdę pozytywnie Dokładnie. zaskoczona Medellin i w ogóle tutaj tą okolicą. Jesteśmy już na stacji, idziemy teraz, gdzie jest Marika? Tam, kupić bilet. Zobaczymy, czy teraz nam sprzedadzą taki pojedynczy, czy znowu będziemy musieli kombinować na karcie kogoś. Mamy znowu tą samą akcję, kolega nam teraz tutaj doładował, o proszę. Znaczy my doładowaliśmy koledze i wpuszcza nas teraz. Gracias, señor. Muchas gracias. Jesteśmy już na stacji i właśnie odjechał nam przed nosem jeden pociąg, ale coś czuję, że ten zaraz odpali też i będziemy jechać. Nawet jest, za 6 minut odjeżdża, więc poczekamy sobie. Jest nasz pociąg, wszyscy wysiądą teraz, bo to ostatnia stacja i my wsiadamy. Jesteśmy już na stacji przesiadkowej, jechaliśmy B, tak? Dobrze pamiętam? Tak, teraz Metrem musimy B. znaleźć A, przesiąść się w A i tam mamy jeszcze 5 minut. Napisane jak byk A w lewą stronę, no to idziemy w lewą. I super, trafiliśmy, za 2 minuty będzie. Chociaż następny też za 7, czyli co 5 minut. Jest nasz pociąg, trochę ludzi wysiądzie, ale nie na tyle, żebyśmy pewnie siedzieli, więc siadamy i musimy naładować mikrofony, bo tyle dzisiaj gadamy, że rozładowały nam się czerwony. Marika, pokaż. Tak? Na czerwono, mój też. I jesteśmy już na stacji Poblado. Jechaliśmy ile, Mari? 22 minuty, także bardzo szybko, przyjemnie, bez tłoku, ale dzisiaj też jest weekend, znaczy sobota, więc myślę, że ludzie też jak się nie przemieszczają jak w środku tygodnia. W tych godzinach, bo jest prawie 18, to myślę, że teraz w ciągu tygodnia to może być niezły ruch tutaj. No tak, pewnie sporo ludzi gdzieś koło 17 kończy pracę. Wychodzimy i nie musimy przykładać żadnych kart, także jakbyście byli i nie chcieli właśnie kupować tych kart, no to zawsze możecie kogoś podpytać, poprosić, żeby Wam po prostu kupił bilet i żeby Was puścił. Jesteśmy już na zewnątrz, a teraz idziemy na dzielnicę El Poblado. Stacja się nazywa Poblado, a dzielnica El Poblado. Rzadko spotykamy to w Kolumbii, a tutaj zobaczcie, liście koki. Jesteśmy już w jakimś parku po drodze, tutaj widzę jakaś grubsza interwencja. Pani tu aż krzyczała nawet na chłopaków. Jak jest park, to co jest? No oczywiście kościół. W tym przypadku, kurczę, no to wygląda jak trochę na nowsza budowla, nie jakaś po Hiszpanach. I ona trochę bardziej od tego parku, bo tam dwupasmówka jest tutaj, widzicie? Idziemy sobie chodnikiem i patrzcie, co tutaj chłopaki robią. Jest, yo! Zobacz, z kurczaka robią hot dogi, mrożony, patrzcie, widzicie? Teraz tutaj nogi, albo to piersi. Proteina, widzicie? Bardziej mi to wygląda na nogi z bekonem. A, i hot dogi tutaj robią. I jeszcze arepy są do tego. I taki kosztuje od 6 000. Pero Grande Hot Dog 10, czyli 9 zł kosztuje coś takiego, widzicie? Ładnie to wygląda. Jesteśmy pod kościołem, a nawet już w kościele, ale nie będę tam dalej wchodził, bo się msza odprawia. Ale zobaczcie, jak wygląda. Ładny sufit. Tutaj to dopiero jest show na czerwonym świetle. Chłopaki pościągali koszulki i tańczą breakdance. Ale się wygina tamten. Będzie coś mocniejszego? O, rozkręcają się. Dobry. O, patrzcie na tego. Doszliśmy do centrum tej dzielnicy i tutaj knajpeczki już są. O, też są jakieś mecze, można sobie shisha. Wszystko tutaj jest, dyskoteki, tylko my na razie nie mamy siły na takie rzeczy, trochę nas to dzisiaj zajechało. Trafiliśmy na jakąś taką uliczkę, gdzie są bary, restauracje, ale jest godzina lekko przed 19 i jest strasznie spokojnie tutaj, sobota, myśleliśmy, że tutaj więcej się będzie działo. Są też jakieś kluby takie widzieliśmy, ale to pewnie otwierają nie później, no bo jednak chyba za wcześnie, ludzie lubią w Kolumbii się pobawić trochę później. Oj tak, zdecydowanie. I w tej dzielnicy, teraz jak jesteśmy i jest sporo dziewczyn na ulicy, do tej pory ich w ogóle tam, gdzie byliśmy w Medellin, nie widzieliśmy. Ja przynajmniej nie widziałam żadnej dziewczyny, która stała na ulicy, a tutaj... Mnóstwo. Mnóstwo to jest dobre słowo. Zaczepiają. Tak, także... No i klientów też, z tego co widziałam, to nie brakuje. Mijamy teraz jakąś fajną, klimatyczną knajpkę. Zobaczcie, jak tutaj jest zielono. Spokojna salsa leci. Tutaj też widać klimat w środku fajny. No, to jest nazwa, jakbyście chcieli przyjść. A w środku tego miasta i tych uliczek wciśnięte takie boisko. Do kosza, do gały. Chłopaki widać tutaj, nie wiem, po 8 lat grają. Tu kolejna knajpka w podobnym stylu.
też w zieleni, w parku, ale my idziemy dalej. Chcemy dojść na taką główną ulicę. Coraz lepszy klimat się robi. Po całej długości widzę, że tutaj są knajpy. Dobrze trafiliśmy, to jest ta ulica. No i to mi się podoba, jakaś Buda, ale czy to z jedzeniem? Nie, to chyba jakieś wycieczki. No szukamy czegoś do jedzenia, jakiś street food. Wyczytaliśmy, że to jest jedna z lepszych restauracji w Medellin i też tak wygląda. Widać tam luksusowo i nawet kolejka jest, pewnie jakieś zapisy trzeba mieć. I młode policjantki pilnują porządku, żebyśmy czuli się bezpieczni, Mari. Bardzo Czujesz dobrze. się bezpiecznie? Tak. Dałaby radę taka pani policjantka, jakby ktoś napadł na ciebie? Myślę, że tak. Myślę, że Pałą, tak. Myślę, pałą. że wyszkolona jest, no. Wie jak pałą przyłożyć, bo broni nie mają, te młode nie mają. Ale zawsze z tymi młodymi chodzi jeden starszy. No Tak. i ten z przodu już ma broń. Już ma broń, tak, widać zresztą. O, tam z boku widać. Jesteśmy na kolejnej ulicy. Tutaj też się wiele dzieje. Jakieś kebaby, Mari, nawet są. A ty kebaba lubisz, a dawno nie jadłeś. Ale Idziemy bym sprawdzić zjadła. ceny, jakie są. Może jakie sosy czy coś? No. Idziemy, no. Kulki się kręcą. tutaj, dobra. Mięso widać, zaraz zobaczymy. Czy to kula mocy? Kurczaki widać ładne. Mięso też widać płaty. No jednak się nie zdecyduję. Za 28 000 to ja mam 8 kulek tych paparyjena, naszych pysznych, które dosiedliśmy wczoraj. Więc ja nie wiem, czy nie kierujemy się do domu i Zjemy tam te to kulki. smaczne. My dzisiaj, a nie, chciałem powiedzieć, że na śniadaniu tylko lecimy, ale my też obiad już zjedliśmy. Że jeszcze jedną Mari domawia, dobra? Tak, empanadę sobie zamówiliśmy na przekąskę. Premonition, intuition, call it what you want, but I got a feeling. I've been pacing, trying patience. Było trochę relaksu w parku. Ciao, ciao. Gracias, gracias, señor. Tutaj zapraszają nas, ale powiem wam, że byliśmy w takim parku, że było sporo dziewczyn do wzięcia. Marcinowi głowa się nie mogła oderwać. No nie mogła, dla mnie było to niezłe zainteresowanie, nawet podpytywałem o tyłki dziewczyn, które miały zrobione. prawda, potwierdzam. Bo taka dziewczyna siedziała przy nas, która sprzątała ulicę, aczkolwiek ona nie pracowała, tylko siedziała i podpytywałem, jak szły jakieś z takimi zrobionymi tyłkami, mi się przynajmniej wydawały. To mówię, sztuczny, prawdziwy. Ona mówi, prawdziwy, sztuczny. W Kolumbii to jest bardzo popularne ale operacje. Tak, i sporo ma takie zrobione naprawdę sztuczne, że takie, Plastik, no jak gdzieś uda nam się to nagrać, to z chęcią wam pokażę, bo to jest takie aż, no, Jak dla mnie wyobra- te kształty są takie niewyobrażalne, jakby ktoś im naprawdę tu wciął talię i zrobił takie Tak, takie coś, gruszki. taką gruszkę, no, gruszkę. A pośladki mają tak, jak macie swoje pupy normalne, no to jeszcze razy 2, razy 3, No. takie wystające tylko, Nie. że ciężko na tym siedzieć. Zamówiliśmy sobie taksę do nas Buenas. na osiedle, 10 zł nas wyjdzie, 11 000, wsiadamy, jedziemy. Jesteśmy już u nas na dzielnicy, szybko, tam jest nasza, chciałem powiedzieć restauracja, ale nie, kulki zamknięte Gdzie już. są kulki? No właśnie. Kulki zamknięte, No nie. ale numer. Do 9 było w tygodniu, liczyliśmy, że w sobotę będą kulki dłużej otwarte. A my tu specjalnie jechaliśmy i co teraz zjemy? No są takie miejsca jeszcze, no Nie. poszukamy. Idziemy do parku zobaczyć, może będzie coś ekstra jeszcze. Proszę pana, kulki, halo. Halo, kulki, no otwarte jeszcze. Może ma jeszcze ze 2 kulki. Tata. No. Ja maniana? A Papa rellena? Senior, papa rellena? No? Una más. No, nie ma, dobra. Idziemy po inne kulki. Znaleźliśmy knajpę, gdzie sobie jeszcze weźmiemy jakieś jedzenie na wynos. Zobaczymy, co pani tutaj naładuje. 1 ziemniak, 2 ziemniaki i Marika sobie wzięła milanesa, to się nazywa, czyli taki kotlet z piersi kurczaka. O, ogromny, za 8 000. Toż to jest 7,20 za taki obiad. To ja Tylko biorę to jest z samo. kością tutaj, Marcin, No nie? to tam tak, kość sobie to ja obgryzę. por favor, sí. I ja biorę sobie to samo, tylko widzę, że pani mi załadowała arepę, a ja chcę ziemniaka zamiast arepy, więc zaraz pani powiem, że mi to zamieniła. Płacimy za nasze dania 16 000, tak. Tak jak wam powiedziałem, 7,20 wychodzi za nasze danie. Tutaj są te kurczaki, ale te kurczaki jeszcze są niedobre. No jest koło 22, a widzicie, te kurczaki jeszcze się tutaj pieką, więc nie wiem, o której oni zamykają. Skoro kasyno naprzeciwko? Kasyno to naprzeciwko, to myślę, że długo. No to teraz nas pan zaskoczył. 24 godziny na dobę sprzedają to wszystko tutaj. Także dobrze, jak dzisiaj poimprezujemy, to przyjdziemy. I zgłodniejemy, to tak. dokładnie. Jedzenie już mamy, mamy też
szklaneczki, będziemy wodę popijać. Także jesteśmy zaraz na 4. piętrze, jest 4, otwierają się drzwi, więc my wysiadamy, mamy pokój 405. Jak będziecie w tym hotelu Mandala w Medellin, to weźcie sobie 405, bo jest trochę większy za te same pieniądze.